warszawiak i opozycjonista. Skryty znawca zwyczajów jeżowatych, który ma jeszcze wiele do zrobienia. Stand-uper, który tak długo starał się o dziecko, że po pewnym czasie od urodzenia udało mu się je pokochać. Na dywanik u złego ojca trafił Antoni Syrek-Dąbrowski. Człowiek, który nie musi ładnie pachnieć, a jednak chce. Witaj. Dzień dobry. Dlaczego opozycjonista? Stop. Najpierw załatwimy sprawy techniczne. Po pierwsze, Nie. nie siadamy sobie na kolanach, bo krzesło nie wytrzyma. Dobrze. Po drugie, jako że jeszcze przynajmniej na razie nie jesteśmy kolegami, więc bez obaw i podtekstu mogę darować Ci mydełko, Dobrze, dziękuję Ci bardzo. bo O, wiem, właśnie. że zawsze o takim gyszynku marzyłeś. Chciałem. O Jezu, w kształcie węgla. Tak, dlatego Soap. po kolei możliwe, że dojdziemy do tych wszystkich Dziękuję rzeczy, o bardzo. które pytałeś, ale wracając do siadania na kolanach. Tak. Ty wskakiwałeś na nie reporterom, ale chyba Jednemu. No proszę pana, różnie mówią, jednego Różnie mamy mówią. nagranego. Jeden jest nagrany. No, tylko więc to- tego potwierdzam jako jednego. Dobrze. No ale chyba niedawno to tobie ktoś zaczął częściej wskakiwać na kolana. Jak to jest, gdy nagle przykleja się do ciebie brzdący? Jezu, super! Na serio, jest absolutnie magicznie. Nie wiem, czy sam masz dzieci, ale takie te stereotypy, co żygają nimi, jak mi ludzie opowiadali, że och kurczę, pokochasz i zobaczysz i w ogóle będzie w jego oczach życie. I serio tak jest, na serio tak jest, to jest straszne i nienawidzę tego, ja nienawidzę tego, że jestem tak włożony w stereotyp i tak czujesz, że go odtwarzasz 1:1 i nie chcesz tego, a jednocześnie to wszystko jest prawdą, to naprawdę dziecko, no ja już miałem tak ostatnio, że miałem nagrane 3 występy w Warszawie, miałem open mic'i, nie, takie testowe, że poszedłem na 2 i miałem trzeci taki 50-50, czym na niego zdążył i po raz pierwszy w życiu wybrałem, że nie pojadę na open mic'a, tylko wróciłem do dziecka, bo chciałem zobaczyć go jeszcze pół godziny zanim zaśnie. I wiesz, więc taka to jest różnica. Kiedyś bym w życiu, jakby ktoś mi powiedział, żebym zrezygnował z występu na rzecz pojechania do dziecka, to bym się popukał w głowę, więc aż tak. Nie pukaj się w głowę lepiej, bo wiadomo. Ale to skoro o dziecku wiem, że będziesz mówił więcej, to pójdziemy w innym kierunku. Dobrze? Freud zajmował się zagadnieniem dowcipów i dziwnie blisko był u niego ten o mężu, który powiedział żonie, że jeśli jedno z nich umrze, no to on wyprowadza się do Paryża. Mhm. Jak to jest, powiedz mi, no czy ty wyobrażasz sobie życie bez swojej małżonki? Absolutnie tak, oczywiście. Jakby bez żadnych problemów. Co ty? Oszalałeś? Co ty nie wyobrażasz? Codziennie. Nie, żartuję. Wiesz co, my z żoną mamy akurat o tyle spoko układ, że ja ją często nazywam swoją partnerką, bo jesteśmy partnerami w życiu i takie coś mieliśmy takie zawsze, że jesteśmy ze sobą z wyboru. Teraz już trochę głębiej jesteśmy, bo już mamy, wiesz, dziecko razem, małżeństwo i tak dalej, ale żeśmy sobie tak już na początku powiedzieli i cały czas się tego trzymamy, że jesteśmy ze sobą, póki chcemy ze sobą być, więc absolutnie sobie wyobrażam sobie życie bez swojej żony, bo wiele lat je prowadziłem, ale wybieram, że chcę być z nią i ona wybiera póki co, że chce być ze mną. Plus, wiesz co, tak też ostatnio myślałem o tym, że jak tam czasami ludzie się zdradzają, że jakieś są pokusy w trasie i tak dalej. I tak sobie myślę, kurde, wiesz co, jakby się skusić na jedną noc i potem widujesz swoje dziecko w weekendy, że kurde stary, zamieniasz jedną noc z jakąś babą na widywanie swojego dziecka 2 dni w tygodniu. To jest kurwa, przepraszam, to nie wiem, czy to można przeklinać, ale To możesz, to jest no. horror absolutny, więc wybieram absolutnie swoją żonę i absolutnie wyobrażam sobie życie bez niej. Wiesz, ale nie Jest pytam, gorsze. Jest no właśnie, dużo wiesz, no ja- gorsze, jest dużo gorsze. to jest ta kwestia, że już pomijając, że mówiłeś w podcaście, bo co ja mówię w podcaście, w programie, w sumie specjalu, że przecież byłeś utrzymankiem, to ja Pandemii, bardzo... już nie jestem. Chciałem No, zaznaczyć, że już nie jestem. byłeś, podkreślam, Byłem, powiedziałem tak. byłeś, ale niewiele zmienia sytuacja, bo dzisiaj, zanim tu szedłeś, też powiedziałeś, że niedawno udzieliłeś wywiadu. No i właśnie, jak udzielałeś tego wywiadu, to powiedz mi, no muszę spytać, czy często dzwonisz do małżonki z W czasie pytaniami wywiadu? w ogóle, no czytam, żeby odpowiedziała za ciebie na pytanie, bo tam ona musiała za ciebie odpowiedzieć na pytanie. Nie, nigdy nie dzwonię. To był jedyny raz, kiedy sobie pozwoliłem, wiesz, bo tak stwierdziłem, że siedzi facet, gada o tym, jak kobieta coś przeżywa i mam takie, co ja w ogóle pierdzielę, czemu ja za nią będę odpowiadał? Ona sama powinna odpowiedzieć. No i wziąłem, zadzwoniłem i ona zapytałem, czy ona w ogóle chce być w tym wywiadzie. Tam tego nie ma oczywiście, co wywalone.
I ona powiedziała, że tak, że spoko i że możemy użyć jej imienia, jej kwestii i tej dziennikarce wszystko powiedziała, co ten. I tak uważam, że to jest fair, bo wiesz, ja tak pierdzieliłem, że tak, mamy porówno, dzielimy się obowiązkami porówno i moja żona i ja, a wiesz, a może to ja sobie tak wyobrażam. Ja nie wiem, jaką ona ma perspektywę na to. Czy faktycznie jest to porówno, czy ona dostaje dużo więcej ciężaru, a ja sobie wyobrażam, że to jest porówno. I chciałem, wiesz, też żeby, dlatego tam jest, nie wiem, czy to zwrócić uwagę, że na serio? I ona mnie pyta, ja mówię na serio, także bez żadnej ściemy takiej, że jest super cudownie, tylko na serio jak jest. Więc dlatego. I nigdy nie zadzwoniłem jeszcze. Pierwszy raz. Nie no, wolałem spytać, żebyś teraz tak bez dzwonienia już do żony, skoro wybadaliśmy temat dziecka, powiedział, jak to z tym dzieckiem było naprawdę. No bo wiesz, prawda sceniczna jedno. Tak. Oczywiście, a... w materiale też trochę Więc modyfikuję. wiesz, jak to wyglądało z tym staraniem, jeśli możesz przybliżyć. Dość mocno jak w programie. Tylko, że tam jest okres, znaczy w sumie nie wiem, czy tam okres przekłamuje dość mocno, bo my staraliśmy się faktycznie w materiale 9 miesięcy i po 9 miesiącach nam dopiero to wyszło i ja przeżywałem długo ten fakt bezpłodności swojej, a potem nagle jakimś cudem się udało i sami nie wiemy od czego. Oczywiście tam brałem leki, się starałem, uprawiałem dużo sportu, i realizowałem wszystkie zalecenia od lekarzy, ale w pewnym punkcie tak gdzieś kliknęło, że ten. Więc w programie jest to dość mocno zachowane. Jedyna rzecz, która się różni, to że ja po Polsce jeździłem przez jakiś czas w programie, mówiąc, że nie jestem płodny, wiedząc już, że Monika jest w ciąży, ale Monika mi zakazała mówić, że jesteśmy w ciąży, bo sama nie wie, jak to się skończy. Czy to, wiesz, nie skończy się poronieniem, czy z jakimiś innymi komplikacjami i żebyśmy po prostu nie musieli tego przeżywać społecznie, że także ludzie wiedzą o tym i tak, co się dzieje, wiesz, że będziemy mogli to prywatnie sami przeżyć, jeżeli coś złego się wydarzy, więc dlatego woleliśmy poczekać, aż już się wszystko zakończy pozytywnie i wtedy mogłem mówić dopiero na scenie, że mamy dziecko. No tak, ale ze sceny też mówiłeś, że no po prostu okej, że się uda, a tak w jednej z rozmów powiedziałeś, że nie, że to ty byłeś tą osobą, która jakby jednak bardziej chciała to dziecko, że ona by się prędzej pogodziła. Jakoś tak to kiedyś opisywałeś. Wiesz, o coś absolutnie. takiego mi chodzi. A, to o to ci chodzi. To wiesz co, to przepraszam, źle zinterpretowałem. Wiesz co, bo Znaczy, moja no to już żona możesz nie mówić, chciała bardzo mieć dziecka. Ja bardziej chciałem mieć dziecko. Wiesz, No właśnie, no bo- mam 40 lat, ona tam, wiesz, ona jest 7 lat młodsza. Więc 42, no bądźmy już to, co wiesz. w tym momencie, tak, ale w tym momencie, kiedy się staraliśmy. No tak. Tak, ale masz rację. I ja bardziej chciałem mieć dziecko. I ona miała takie, po co, wiesz, jakby będę rodzić, wiesz, ona też nie chciała rodzić za bardzo, to się absolutnie nie dziwię. I ja ją namawiałem, ale po kilku latach właśnie się zgodziła i żeśmy to zrobili, więc... I ona też była super pod tym względem, że ona mi powiedziała, że jeżeli, wiesz, w sensie, ona i tak nie chciała, więc ona mi powiedziała, słuchaj, nie będziesz miał dziecka, to sobie będziemy jeździć po świecie, będziemy sobie, kurde, zwiedzać, chodzić na kawkę, do knajpy jakieś dobre ciastka i nie będziemy się tym przejmować. A spotykałem się w trasie, mówiąc o tym temacie, że ludzie mi mówili, że kobieta, znaczy akurat nie, że kobieta, tylko że jedna kobieta odeszła od faceta, bo chciała mieć dziecko, on jej nie mógł tego zapewnić, więc ona mu powiedziała dziękujemy, do widzenia i odeszła. I założyła rodzinę z innym człowiekiem. On do tej pory nie ma dzieci, jest bezpłodny i wiesz, i podzielił się ze mną taką historią po tym, więc to też tak uderzało w taką nutę, że miał takie, o kurde, to takie mogły być też, wiesz, konsekwencje No tego. właśnie to pytanie, bo już spotkałem się i z osobami, że to mężczyzna odszedł i że to kobieta odeszła. To faktycznie nie są Dokładnie. jakieś rzadkie historie, ale też bardziej chodzi mi o sam podejście, no bo tak jak mówisz, wtedy miałeś 40 lat, zdecydowałeś się nagle na dziecko, że chciałeś starać się. Jak to wyglądało, kiedy wiesz, no, zaczynasz, w końcu się żona zgodziła i nagle dostajesz ten cios, że bach. No właśnie dość ciężko, nie? Bo to było takie, że dobra, robimy w końcu, wiesz, bo ona też chciała, żebyśmy doszli do jakiegoś punktu, gdzie ona będzie miała tyle się czuła komfortowo w pracy, że nie będzie tam groziło jej tam, że ją wywalą, czy że utknie na jakimś stanowisku, więc dobra, to jest ten moment, robimy. No i właśnie jest ten wygadany, że tak powiem, od 3-4 lat gadaliśmy o tym, że czekamy na ten dobry moment, w końcu przychodzi dobry moment i masz, wiesz, taki ząg na dzień dobry, tak jakbyś się spakował do wielkiej podróży, że jedziesz kamperem i wiesz, wyjeżdżasz z podjazdu i nagle ci 2 opony wywala i nie możesz nigdzie jechać, bo wszystko się popsuło i nie możesz ruszyć. I to mniej więcej było takie uczucie, że żeśmy się tak ładowali do takiej wielkiej wycieczki i nagle wszystko się no ja przyznam ci, że nie nazwą tego w życiu depresją, tylko takimi stanami obniżonego nastroju. Przez kilka miesięcy się z tym mierzyłem. To też było dość trudne, bo wychodziłem co wieczór, no może co wieczór przesada, ale kilka razy w tygodniu bawić ludzi, opowiadając o tym, że jestem bezpłodny. Czyli wiesz, przed ludźmi, no tak wiecie, to się zdarza, a potem wracasz do domu i jednak nastrój jest, jesteś człowiekiem. Znaczy, ale powiedz mi, czy to od razu podjąłeś decyzję tuż po tym, gdy dowiedziałeś się, że
nie możesz być bezpłodny, że możesz nie mieć dziecka, że będziesz robił materiał? Jaki to był czas? Wiesz? To było tak, że ja planowałem robić materiał o tym, jak się starałem o dziecko, o szkole rodzenia, o tych wszystkich przygodach, jakie się wiążą. Tak, przeżyłeś? Nie, no to jest, nie, na szczęście nie. Nie przeżyłeś? Nie, oba razy udało się, bez chodzenia do szkoły, więc robić stary. Czyli improwizowaliście z dzieckiem dużo, dobra. No i wiesz, i o tych wszystkich przygodach, jakie się wiążą po drodze, właśnie z USG, z tymi wszystkimi, no po prostu etapy zajścia, od starania się do urodzenia. To był mój plan, jak ja usiadłem do tego materiału. Więc ja dużo już o tym napisałem i nagle, ja wystartowałem, jeżeli dobrze pamiętam, w styczniu z tym materiałem, a w marcu się chyba dowiedziałem, że jestem bezpłodny. Więc wiesz, stary, to jest takie, że ja już mówię, dobra, teraz będzie kolejny etap, będą dochodzić, będzie fajnie, napiszę teraz o tym, o pierwszym trymestrze, podzielę sobie to na trymestry, będzie pierwszy, drugi, trzeci, każdy będzie miał, wiesz, swoje elementy i nagle mnie wywala od razu w marcu, że jestem bezpłodny. Więc ja mam takie, no dobra, życie mi rzuciło taką podkręconą piłkę, biorę ją i zaczynam o tym opowiadać. I to było trudne, bo ja myślałem, że łatwo to udźwignę, a się okazało, że emocjonalnie tego wcale nie przetrawiłem i musiałem na scenie, wiesz, o tym, nie musiałem, żartowałem o tym na scenie i musiałem jednocześnie przetwarzać to w domu, emocjonalnie sobie z tym radzić. Więc wiesz, taka była, że tak powiem, czasowa kolejność. Nie, bo pytam, bo wiesz, wiem, że jesteś fanem zagranicznych stand-uperów, różnych gwiazdorów, no i tak z ciekawości chciałem spytać, jaką tu inspiracją był Gary Gulman, bo też wiem, że też Gary Gulman, żadne. Depresz, tak. Nie, w tej kwestii akurat żadną nie był ten, ale Gary Gulman ogólnie jest dla mnie bardzo inspirującym komikiem. Nie powiedziałbym, że do tego materiału jakoś szczególnie... To jest twoja odpowiedź, tylko wiesz, tak szukałem, kiedy na to wpadłeś, wiesz jak, bo to nie jest taka decyzja, że wchodzimy. Ja wiem, że już miałeś sierpień za sobą, ale to jednak nie jest taka od razu decyzja, że mówimy o temacie, który jest tabuizowany i zresztą będę o to za chwilkę jeszcze pytał, więc to chciałem wiedzieć. To nie była taka decyzja na zasadzie, że ktoś mnie tam, tylko że po prostu życie mnie takie coś rzuciło i ja stwierdziłem, dobra, to gadamy o tym. Właśnie, już miałem sierpień za sobą, tak jak wspomniałeś, myślę, dźwigałem ciężkie tematy, więc to idzie. Jestem w stanie to pociągnąć. Ale różniło się to od sierpnia tyle, że jak sierpień opowiadałem i nagrywałem, jeździłem z nim kilka miesięcy, to już byłem po operacji i wiedziałem, jakie było zakończenie. A tutaj się to różniło to, że byłem w środku tej burzy i nie wiedziałem, jak to się skończy i jeździłem, opowiadałem ludziom żarty na ten temat. Więc dla mnie to było takim dość dziwnym momentem, który emocjonalnie mnie tak, nie że naruszył, ale czułem się niebezpiecznie. Nie tak jak wcześniej. Ale wiesz, padło już słowo tabu, więc czy mówiąc o tych staraniach o dziecku, o tych problemach z płodnością, czy czułeś, że właśnie przełamujesz większe tabu niż kiedy mówiłeś o, wiesz, naczyniaku jamistym? Bo wiesz, bo to są jednak zupełnie inne, właśnie byłem ciekaw, bo są zupełnie inne tematy, jakby na to nie patrzeć. Ludzie często dzielą się tym, że mają tak poważny problem jak jakiś nowotwór, a jednak ta bezpłodność to tak w zaciszu domowym pozostaje. Wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest temat tabu, to jest bardziej wstydliwy temat, że tu mógłbyś podzielić bardziej na temat tabu versus wstydliwość tematu, bo tutaj ludzie, ja nie powiedziałbym, że jak ktoś ci powie o bezpłodności swojej, to ktoś powie, jak możesz o tym mówić, tylko wszyscy będą, ojeju, przykro mi i wiesz, i będą ci bardziej współczuć, więc mi się wydaje, że z tym jest związany bardziej wstyd niż temat tabu. Ja odczułem w sumie przy sierpniu tabuizację, nie wiem, że jest takie w ogóle słowo. To już jest. No i właśnie stworzyliśmy. Temat śmiania się z własnego choroby, potencjalnie nowotworowej, ja nie miałem nowotworu takiego stricte sensu, bo ludzie odbierali ci prawo śmiania się z tego, co przeżywasz, żeby byli tacy ludzie, którzy nie powinno się z tego żartować. Jak ja to znam. Wypierdalaj, kurde, stary, ja to przeżywam, mogę sobie śmiać z czego chcę. Nie przyjeżdżam do ciebie na onkologię i się śmiać w twarz. Ja jestem w środku tego, ja się śmieję z tego, co ja przeżywam, więc odwalcie się. I tu było takie bardziej coś. Ale bym powiedział, że przy bezpłodności to bym bardziej powiedział, że ludzie o tym nie mówią, bo się wstydzą, ale nie, że dlatego, że czują, że to jest temat tabu, się nie powinno o tym mówić. Bo bardzo wielu ludzi do mnie przychodziło po występach i mówi, że dokładnie w tym samym są, dokładnie przeżywają to tyle. Też starałem się od wielu miesięcy, też tutaj mój chłopak był na badaniu, właśnie ma to samo, tylko że on ma tam powrózki, coś tam, już nie pamiętam, moszny, czy tam układu tego nasieniowodu, coś takiego, wiesz, już nie pamiętam, ale wiesz, ludzie przychodzili i bardzo wielu ludzi to miało, więc nie odczułem tego jako tabu, tylko jako wstyd bardziej. I właśnie o ten feedback, czy bardziej informację zwrotną, bo nie lubię takich anglicyzmów, miałem cię spytać, ponieważ tu mam pytanie od koleżanki, która, też dziennikarka,
Kilka miesięcy po sketchu o problemach z poczęciem byłam w klinice niepłodności na jakiejś konferencji i tematem była męska niepłodność. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo jest to stabilizowany temat i stąd to tabu wziąłem, się No. przyznaję, że od niej. Ale babka opowiadała, że jakiś koleś powie, że on się nie zbada. Na pytanie dlaczego odpowiedział, cytuję, bo kurwa nie. Dopytałam, wiem, że to nie, wiesz, dopytałem ją, wiem, że to nie byłeś ty już, No, bo no, wolę no, no. czy to, zadajesz mi to pytanie, nie, bo Syrek faktycznie tak po zewnętrznym przed nie, ale ona mówi, że wniosek był taki następujący, cała szansa na rodzinę poszła się kochać, bo ten nie chciał uchybić swojej męskości. I ona mówi, że jako taka osoba, jedna z tych bardziej znanych, która jako pierwsza o tym mówi, no właśnie chciała spytać o to, jak często ci ludzie przychodzili, bo już zacząłeś się tym dzielić, więc powiedz, jak to wyglądało. Po występach, na każdym występie ktoś podchodził, praktycznie. Tak, no może nie, na każdym to jest przesada. Na 90% występów, że te 10% zawsze tam coś że nie było takich ludzi, ale rozumiem, powiem ci szczerze, jakaś część mnie absolutnie gardzi takim podejściem, ale jakaś mnie część rozumie też to, bo ja pamiętam to uczucie, kiedy nagle okazujesz się bezpłodny i twoja fundamentalna cecha jakoś taka jako mężczyzny, czyli zdolność do rozmnożenia się jest zabrana, czyli jesteś takim, wiesz, takim skończoną, ślepą uliczką, do którą dalej już nic nie idzie i nic nie może pójść. I to nie twój wybór, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Ty jesteś skończoną uliczką i nic z ciebie już dalej nie powstanie dalsze życie z ciebie. I to było naprawdę, powiem ci, trudne do udźwignięcia momentami. I pamiętam to uczucie, więc rozumiem niechęć tego człowieka do skonfrontowania się z tym, ale ja się z tym absolutnie nie zgadzam. No nie, no niechęć jest zrozumiała, ale właśnie chodzi o sam fakt, że no jest to duży problem, że no często właśnie tak jak mówię, no jest niesprawnym mężczyzną, wiesz, bo to Tak. i kobiety i mężczyźni mierzą się z tym tematem. No ktoś jest bezpłodny, no to właśnie, przecież dawniej jesteśmy wychowani w takiej kulturze, że no przecież urodzić dziecko to jest najważniejsze. No. Tak. Czasy się zmieniły, ale no mentalność ludzi jeszcze jest taka Jest troszkę, taka, że, tak. że Absolutnie, musisz. A czekaj, było twoje pytanie, że jeszcze na końcu do tego pytania, że mówiąc o tym, czy że... Nie, dobra, to nie Nie no, ważne. chodziło o Ewidentnie to, poszliśmy. czy dostałeś dużo informacji zwrotnych. Tak. Bo to już wcześniej mówisz, tak, odpowiedziałem więc na to już powiedziałeś, dlatego tutaj na spokojnie tylko chciałem powiedzieć ci, o co chodziło, wiesz, żebyś wiedział, skąd wzięła się ta tabuizacja, bo tutaj mamy Czy ona użyła perspektywę słowa żeńską. tabuizacja? Tak, no właśnie cytowałem, to jest Kurde, cytat. jest. To jest cytat właśnie. Czyli mam słowo, dobrze, udało się. No, stabilizowane ona Stabilizowane. No to jest użyła. jakaś forma Dobra, tego. więc na spokojnie damy radę. Jest, Wiem, że jest po filologii, to dogadamy się dogadamy. Dogadamy, będzie okej. Na nią jest będzie. stempel jakości. No dobrze, w końcu udało się, że jesteś szczęśliwym ojcem. Jak długo oswajałeś się z tą myślą? Z byciem ojcem? To od razu, to nie miałem problemu. Ja wiesz co, ja byłem długo menadżerem w Stand Up Polska, więc ja zarządzałem komikami, więc ja już miałem jakby ogarnianie nieogarniętych osób, doświadczenie wieloletnie, więc bez problemu. Od razu wszedłem w to jak w masło. A się sugerujesz, że byłeś najbardziej ogarnięty z nich? Nie, byłem jednym z bardziej ogarniętych. Bo było... się dzieliło, jakby środowisko się dzieli, bo masz kilku tak nieogarniętych, że to jest aż się w pale nie mieści i też emocjonalnie i w ogóle życiowo i wiesz, interaktowanie z nimi bardzo cię przygotowuje na rodzicielstwo, więc ja uważam, że chyba management, bycie w pozycji menedżerskiej bardzo przygotowuje na rodzicielstwo. A to ciekawe spostrzeżenie. Naprawdę, no, wiesz, tylko zależy w jakiej branży, bo jeżeli jesteś menadżerem adwokatów, to myślę, że to nie będzie aż tak cię przygotowywać, jak bycie menadżerem komików, więc... No ale okej, no, czyli byłeś już, pogodziłeś się z tym od razu, no ale jak to było, no... Wtedy mi oswoiłeś się z tą myślą, ale jak wygląda twój plan dnia z dzieckiem? No bo kiedyś powiedziałeś stand-up i dziwki, to jest ten taki patologiczny plan dnia dla dziecka. A, bo jeszcze Jak wygląda twój? przeprowadził, Tak, przepraszam. więc jak wygląda ten Nie, twój? kontekst musi ludziom dać, bo ktoś tak powiedział, że ja tak pomyślałem, że tak powiedziałem. Ja ironizowałem z tego, że ktoś przyprowadził dziecko na Grama stand-up. ironii nie była, proszę pana. I poza tym ja nie powiedziałem dziwki, tylko stripteaserki potem, że co potem idziecie z tym dzieckiem na striptease, a nie na dziwki. Ja tutaj chciałem sprostować. Aż sprawdzę. No sprawdź, ja wiem co ja pisałem, więc Nie, no dobra. bardzo proszę sprawdzić. Dobrze. Możesz potem to dograć, że się tak myliłem, ale to nieważne. Nie no, to już nie będziemy, to po prostu jeśli ja się myliłem, to wymarzę i wstawię dobre słowo Dobrze, na odwrót. tak, że to dobrze. ty się myliłeś, to jest normalne, nie? No ale okej, jak wygląda twój plan dziecka ze szkrabem? Plan dnia z dzieckiem? No tak, no bo sam mówisz, że chcesz do niego wrócić. Co ty z nim robisz? Kurczę, no wiesz, mamy nianię, więc niania dość dużą część dnia zajmuje, więc ja jestem w stanie, u mnie to jest tak, że wstajemy rano i młodemu się szykuje śniadanko i on tam przyłazi i tam się domaga, że on chce jeść, więc się mu daje banana, niech on sobie tam kroi, ja mu robię w tym momencie owsiankę. No i tam bawimy tam z pół godziny, godzinę, w sensie jakieś głupoty robimy. Między innymi śniadanie też jest zabawą.
I co? I potem przychodzi niania o 9:00 i my go wręczamy niania. I niania się tam z nim bawi do 17:00, albo chodzi na spacery i coś tam, i my odzyskujemy go. No, wczoraj na przykład o 17:00 żeśmy się spotkali, poszliśmy na krótki spacer, pojechaliśmy na zakupy. Wiesz, dla niego wszystkie rzeczy są zabawą w tym momencie. Nieważne co ty robisz, pójdziesz do supermarketu, to on wrzuca ci rzeczy, graty. Żeśmy mu dali, siedział w wózku tak wysoko, takim tym sklepowym i daliśmy mu wykładać na taśmę jogurty, to on zaczął rzucać tymi jogurtami, tylko że miał za mocny rzut i rzucał do alejki obok i babka miała tak, o, ma mocny rzut, ja mówię, no trochę za mocny i tam wiesz, musiałem zbierać te jogurty, więc tego typu rzeczy robimy z nim, a w niedzielę to idziemy do parku, nie wiem, do zoo, tylko że do zoo to wiesz, weekend to jest ciężko, ja we wtorki z nim chodzę do zoo, bo nie ma ludzi. No tak, tylko teraz zastanawiam się, czy nie zaczną ludzie chodzić we wtorki, żeby cię upolować. Nie, więc proszę nie chodzić, proszę iść do pracy, ja chcę mieć wolne zoo. No I ja na akurat basen chodzę. do warszawskiego zoo też chodziłem w tygodniu, bo faktycznie w weekendy nie było zbyt wielkiego sensu. Nie da się, ludzi sobie oglądasz, plecy ludzi. A o ile mnie pamięć nie myli, to karnety mieliście dużo tańsze niż do chorzowskiego wówczas. Tak? Tak, przed laty wychodziło, nie jestem pewien, bo to było na dobre 10-12 lat temu, ale wydaje mi się, że wtedy były tańsze w Warszawie karnety. Dobra, Nie ale byłem wiesz, nigdy w pytam Chorzowcu, dlatego, no. że pamiętam, że kiedyś John Cleese powiedział, że bawienie się sprawia, że twój umysł pozostaje świeży. I chciałem spytać, czy ty czujesz, że się odświeżyłeś dzięki temu, że z tym Nie, malcem się się bawisz? jest bardziej zmęczony. No właśnie zawsze mówię, że ty Jakieś zmęczony, a ja pierdzielenie. no nie był, że John Cleese pierdzieli, chłopie, No pierwszy. Absolutnie. Nie, ja rozumiem o co mu chodzi, bo chodzi o to, że jak chcesz pisać, to musisz być trochę w trybie zabawy. I to musisz oczywiście. mieć ten fan, jak chcesz napisać coś fajnego, ale z dzieckiem to jest cały czas, wiesz, a ty, komu tłumaczę, ty sam wiesz, nie? Że musisz być cały czas czujny, czy jednocześnie jest zabawa, która jest bezpieczna dla tego dziecka i dwa, że ono nie zginie w tym samym momencie i że nie spadnie z kanapy, że mu się to nie wykręci się jakoś, nie weźmie klocka i nie przebiegnie się z kredką i sobie nie wbije jej w czoło, wiesz, jednocześnie musisz być zabawowy, ale jednocześnie ochroną dla tego dziecka przed nim samym, więc nie powiedziałbym, że jestem odświeżony i zrelaksowany po zabawie z dzieckiem, tylko zmęczony bardziej. Ale rozumiesz, o co chodziło? Że chodziło o to, że... Tak, jemu chodziło pewnie Czyli o to cytujesz pisanie. Biblię. Sam czytałem te książki, więc tak. Bęk, nie? A, to A, Comedy jest Bible. tam Biblia. A ty z tym? To jest w Comedy Nie, w tym Bible? oczywiście to nie jest tym. Przecież też drugą, bo ja ci tu przyniosłem książki, żeby rzucać sucharami. Wiesz, o co chodzi. No, Tutaj no, cytujesz no. Biblię, O, no to, właśnie to w tym No ja było. wiem, tak, że to w tym tak, było, tak, ale tak. to jest myłeczka. To była ta jednak, podkręcona ty- piłka. Zacząłeś podkręconą, to już miałem przygotowaną twoją Jesteś, Comedy ale Bible. Jestem pod wrażeniem. Wiesz, zawsze Judy trzeba... Carter, proszę Państwa, żebyście wiedzieli, co Tak, on bo zawsze tutaj pan Antoni, że tak powiemy, polecał panią Judy. No, to jest taka bazowa, taka, żebyś zacząć od tego. To jest dobre, jakbyś pierwsze kroki w stand-upie chcesz zrobić, to jest warto to przeczytać, ale są teraz lepsze już książki do pisania. Dobrze. Tak. Jakie? Mastering Stand-Up jest bardzo fajną. How to Kill in Stand-Up Comedy też jest świetną książką do pisania. Tylko tam jest bardziej na postaci ten How to Kill in Stand-Up Comedy, a Mastering Stand-Up jest taką bardziej aktualną książką, która wydana została w zeszłym roku lub, przepraszam, 2 lata temu przez takiego coacha stand-upowego, który prowadzi szkołę w Nowym Jorku i można się do niego online Ty zapisać. czytasz coachów? No, w sensie trenera? No bo kiedyś Jak- to myśl o coachach, więc wiesz. Tak, to- ale to- wiesz, o co mi chodzi. Takiego Jest. gościa, który trenuje i Ale ten. wiesz, że się czepiam, bo to jest właśnie moje widzę, zadanie, ale no to- stary, no. Trzeba wyczuć moment. Mam- Weź, przeczytaj tą książkę. Ja proszę pana. Trzeba wyczuć moment. Ale tak, on prowadzi online zajęcia i na żywo w Nowym Jorku. Ja dostałem na urodziny godzinę zajęć z tym panem i bardzo fajna była ta godzina z tych zajęć z tym panem. Co tam robiłeś? Nie, staram się, wiesz, teraz Wiesz nie co, przeszkodzić. powiedziałem o coś takiego, że jaki mam problem w stand-upie. Że czasami na testach wchodzą żarty, a potem oni przestaje działać. Ja nie rozumiem, czemu tak jest. Ja bym powiedział, wiesz co, zrób tak, obejrzyj to nagranie, bo oczywiście musisz nagrywać sobie każdy set, obejrzyj to nagranie z jaką intencją emocjonalną poza tekstem powiedziałeś to pierwsze nagranie. Jak emocjonalnie sprzedawałeś ten tekst i porównaj go z tym drugim i trzecim odegraniem. Czy emocjonalna treść różni się, bo nie chodzi o treść werbalną, bo jeżeli mówiłeś słowo w słowo, to nie może być to. I faktycznie sprawdziłem i nie powtarzałem emocjonalnie tak samo tego tekstu i dlatego przestawałem, zacząłem tracić żarty, a jak zacząłem pilnować emocjonalnej treści pod spodem tekstu, dużo lepiej mi to się I on mi chociażby taką rzecz powiedział podczas tej godziny. A to kiedy byłeś na tym, bo tak... W tym... Rok temu dokładnie. Bo wiesz, czy już w tych ostatnich setach było pilnowanie tej warstwy emocjonalnej? Tak.
Tak. Dobrze. To się sprawdzę. Tak, wszystko po zanotuję. kolei, a tutaj na obejrzę. spokojnie. To z poważnych rzeczy. Kiedy pokochałeś syna? A od razu. Tak wiesz, tam żartuję trochę w tym materiale, ale powiem ci, że tak 2-3 tygodnie, może miesiąc. Aha, no to jest od razu. No tak. Okej, no właśnie dlatego tak, bo właśnie wiedziałem, że nie było to z dnia na dzień, bo To tak nie było, wcześniej to byłeś. nie było tak, że No, patrzyłem i... no. A, nie, tylko tak chwilę to zajęło, wiesz. I tak Ale kangurowałeś? W sensie, że na porodówce? Przepraszam, tak, bo już chciałem jakimś sucharem rzucić, a później powiem, że nie dawaj. wyczułem momentu. Nie Dawaj, tak, na porodówce, tak. No, Ja nie, chcę no, teraz ten suchar nie no, w tym zoo chciałem, wiesz, tym nie, zoo, to a. jest, kurwa, po prostu... To był dobry te moment, wtorki. to był dobry moment. Ale ja celowo nie chciałem, bo jeszcze mnie pochwalić, a tu teraz nie, teraz już jesteśmy na tej wojennej ścieżce, więc mów pan. Tak. Byłem przy porodzie, wszystko robiłem i tak dalej. Ale mało było kangurowania, bo od razu moja żona dostała go na siebie. Super. A grywacie z synem w piłkę? No bo dopiero się chodzić nauczył, więc jeszcze mało. Wiesz co, ja wiem, że ty grywasz z kumplami non-stop, no zacząłeś grywać, bo podobno nauczyłeś się szybko biegać przez problemy na dzielnicy, więc... Jak najbardziej, wiesz, ale mój plan jest, uwaga, mam 42 lata i mam marzenie, żeby jeszcze grać w piłę za 15 lat, żeby moje dziecko mogło ze mną kiedyś zagrać w piłkę. Jak Ronaldo, on też gra, aż z synem zagra w drużynie, to powiedział nawet. Więc Tak. widzisz. To jest moje marzenie, serio. Żeby się utrzymać fizycznie w takiej formie, żeby w wieku 50, powiedzmy 7 lat jeszcze móc grać w piłkę. Mieliście ustalone imię od razu? Nie, do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy i było widać, jak rodzina kręci i po prostu mieliśmy takie, ja pierdziele, nie możemy mówić nikomu. I po 3 imionach, jakie powiedzieliśmy i babci mówią, fajne, takie... Nie, mi rzucili Fajne. słuchawką, bo jak mi zaczęli dzwonić, to powiedziałem, że Naprawdę? powiedziałem, że Hildebrand będzie nazywał, bo już kurwa nie wytrzymałem tych głupich pytań. Tak, jest straszna Tak, wiesz presja co, na to jest, imię. ale to jest takie, no niemożliwe. Ja mówię, no to my, nie, no Hildebrand, dlaczego? No mówię, to bardzo ładne imię, mówię, starogermańskie, ciął słuchawką, no i podebatowane było, nie? Nie, wszyscy byli właśnie... Teraz, czy to było w moment, Co było w moment? ten żart, teraz trafiłem? No był w moment, no tak, Kurde, no. bardzo dobrze. Się uczysz. Nie, bo ja właśnie piszę sobie wszystko, ja wszystko notuję, żeby wiesz. Znaczy, później, widzę. No. Znaczy bardziej skreślasz to już. Nie, podkreślam, bo tutaj ja na przykład dokąd tupta nocą jesz, bo muszę wrócić do tego, że wiesz, że w Tak, tym wstępie tak, było, ale to suchar taki, że teraz mi powie, że wiesz, i z tego już odkreślam, mówię, to no lepiej, Spokojnie. Już niech sobie obejrzą w necie, kto ma tam, ten będzie wiedział, nie? No dobrze, widzisz, to skoro już tak przy tej piłce jesteśmy, Tak. no to politycy wspominają 3. miejsce na mundialu Polacy, no. w 1982 roku. Tak jest. No jakby zapominając o finalistach, no to pana Krynicę wiedzy spytam, Nie mam kto pojęcia. strzelił bramki w finale mundialu 8-2? Nie mam pojęcia. Mój tata będzie wiedział, bo siedział i oglądał, jak ja się rodziłem. No właśnie, bo wiesz, no ty że chcesz, żeby ludzie pamiętali, kiedy masz urodziny, a finał w ten dzień był, no to chłopie, no Rossi, Tardelli, Altobelli, no i Breitner dla RFN, no specjalnie dla ciebie sprawdziłem. No Coś teraz- czułem, że Niemcy tam byli, tak? Coś czułem. Że... No Niemcy przegrali, bo to oni nas wcześniej chyba machnią, nie? A, tak? Nie mam pojęcia. Też nie, zgaduję, teraz sprawdzam ciebie, czy coś Żeby nie wiesz. było, ja się piłką zacząłem interesować ze 3 lata temu. Ja przez większość życia miałem wyrąbane na piłkę i gardziłem ludźmi, którzy się interesują piłką. Poczekaj, bo tutaj był Uchol. Dobra, Lubi grać proszę. w piłkę nożną i grają regularnie z chłopakami. Mhm. Czyli to jest tylko za ostatni czas, bo sprawdzam, bo tego Uchola Ja chyba sobie grałem zaraz od odkreślę. dziecka i bardzo lubiłem grać w piłkę, ale nienawidziłem oglądać piłki, bo się strasznie nudziłem. I nie oglądałem piłki, dobra, czyli gardziłem ludźmi, dobra, okej. którzy oglądają piłkę, bo miałem taki, bo nienawidziłem tego, że tam oni latają od pola karnego do pola karnego i nikt mi nie usiadł, nie wytłumaczył wszystkich zależności wewnątrz drużyny, taktyki i jakby całego tego złożonego systemu, jaki tam się dzieje, który teraz dla mnie jest fascynujący, ale jako 10-letnie dziecko miałem takie, weźcie się odwalcie, dajcie mi piłkę, lecę na boisko. To jest dużo ciekawsze niż siedzenie i oglądanie tego. A mój tata to tam, wiesz, zafascynowany. Mam tatę po AWF-ie, więc on, wiesz, wszystko oglądał. O, popatrz. To jak on reagował na to, że zamiast kariery piłkarskiej wybrałeś taką? A nie, on powiedział, że on nam, cytuję, nogi z dupy powyrywa, jak pójdziemy na WF. O, Naprawdę, tak, on nie chce, żebyśmy szli na WF. On nie chce, żebyśmy w ogóle w sport szli, bo on uważał, że to nie jest dobry kierunek, a potem jak się okazało, że to jest bardzo intratny kierunek, że jest dużo przedstawicieli medycznych. Chcesz jeszcze wody? dziękuję, że No bo proponujesz. jeszcze miałeś wody, więc ci nie chciałem ten. No oczywiście, dziękuję. Więc jak zobaczył, że dużo z przedstawicieli medycznych, to mówię, kurde, mogę wam kazać iść na WF. Bo my byśmy bardzo chętnie poszli, ale on nam wykazał. No Ale w sensie tak. ja i brat, dlatego mówię o liczbie mnogiej. Tak, kojarzę, brat, tylko tak byłem ciekaw, bo no, nie wiedziałem, że faktycznie tata po AWF-ie punkt dla Tak, ciebie. tak, no wiesz, wszystko. Od Tego nie dziecka, sprawdziłem, narty, widzisz? siatkówka, tenis, ja grałem w tenisa od 2 roku życia, piłka nożna, wiesz, jakieś kurde, wszystkie inne tam paletkowe rzeczy.
Więc wiesz, jakiś kurde, wiesz, obsztukany jestem. Nie jestem dobry w żadną z nich, ale we wszystkie umiem grać. No dobrze, no to czemu ze sportu zrezygnowałeś, wiemy, a powiedz mi, kiedy zrezygnowałeś z działalności opozycyjnej na rzecz stand-upu? Opozycyjnej? Czekaj, z czego ty to wziąłeś? No, ale właśnie? się będę czepiał, tak? No, a Dawaj, co dawaj, muszę dawaj, słuchać? No, jestem proszę pana, ciekaw. był w opozycji do leżakowania, kronika filmowa. Proszę, no, byłem Wyciągnąłeś wszystko jakiś z kontekstu, wyrywam te twoje suchary, wiesz, żeby było właśnie, pierdolę. same suchary będą teraz. Nie ma teraz, będą słuchać, mówią, zaprosił typa, który sucharami rzuca, skąd to jest? Same takie mam, proszę bardzo. Kiedy pan z tej opozycji zrezygnował? Od razu w przedszkolu się zrezygnowałem. Jednak stwierdziłem, że zgodność z linią partii iść to jest dużo bezpieczniej i bardziej odpowiedzialnie. Dla No rodziny. dobrze, a zostałeś jakoś, wiem, zatrzymany przez policję? No bo dobrze wiem, że dzielnicowy to cię miał na oku jako patusa. Czekajcie, byłem zatrzymany przez... Tak, byłem i nawet opowiadam o tym w tym programie. Jak strzeliśmy przez okno ze Śrutówy do Listonosza z kumplem. Czyli to prawda. To jest prawda. A no wiesz, tak pytam Tak, profilaktycznie, bo to to... jest absolutnie prawda i byliśmy praskimi dziećmi i strzelaliśmy. Chociaż wiesz co, to miało moralne jakieś podłoże, bo ja mu się nie zgodziłem na strzelanie do gołębi. Ja powiedziałem, że nie będziemy strzelać do gołębi, lepiej do czegoś innego i do Listonosza weszło. No i widzę, dlaczego nam tak świetnie rozmowa idzie, bo ja prywatnie nienawidzę Jesteś- gołębi, jesteś a listonoszem. byłem listonoszem. Więc na razie powiem ci, myślę, że to się w dobrym kierunku idzie, naprawdę, wiesz? Z gołębiami mam prywatną wojnę, bo jak byłem Tak, to- bajtlem, to tu niedaleko na rondzie katowickim, które wtedy jeszcze inaczej wyglądało, byłem takim małym, nie tak korpulentnym jak teraz chłopcem, byłem głodny, mama mi kupiła bułkę, wiesz, to były lata, wiadomo. Dobra. Żeby jeden chłopiec, cały team się rzucił, bo ludzie tam je karmili, wiesz o co chodzi? Ja wychodzę z podronda i się na mnie rzuciło kilkadziesiąt gołębi. Ja to dzisiaj pamiętam, no ale jest na razie 1-1, bo ja jednego gołębia w rosole zjadłem, więc wiesz, teraz jest ten punkt meczowy, nie? Więc jeśli ty stoisz po stronie gołębi, to No nie chciałem męczyć zwierząt, ale czekaj, jak to zjadłeś w rosole gołębia? Weź mi to wytłumacz. To było w domu, w knajpie, czy gdzie? Czy w domu przywieziono mi raczej. Ja byłem bardzo mały, nie pamiętam już jak go Ale jadłem, skąd ale... jadłeś gołębia? Ci powiedzieli, że tak dzisiaj gołąbki są, ale w Nie, rosole? no panie, no gołębia, normalnie takiego ptaka hoduje się gołębie. Jesteśmy na Śląsku, pamiętaj o tym, tutaj ludzie hodują Oczywiście, gołębie no, i gołębie wiem, no, można Warszawie jeść też w dupie. W dupie się je, to jak jest się chorym, to tutaj wtedy, wiesz, dawniej była trochę inna Wy jecie medycyna. normalnie gołębie w zupie Pana. na Śląsku? Proszę pana, dlatego pan zrobił błąd, że pan nie słuchał podcastu, bo tu kiedyś jeden ekolog się przyznał, że psa jadł i później chciał nawet cofnąć ten podcast, ale ja już, wiesz, powiedziałem, że raczej nie będziemy. I polecam, bo jest właśnie w tej pozycji zdjęciem, jak sobie uświadomił, co mówi. No, I mamy tytuł, że ekolog, który zjadł psa. No to żeś trochę wykorzystał. Odrobinkę, nie? Ale to tak wiesz jak jest, nie? Czy jestem hieną? On jest Maybe. z jakiegoś głębokiego Śląska, że tam się je psy jeszcze też? Czy On nawet nie jest ze jak to działa? Śląska, dlatego to od razu wykorzystałem. A, wiesz, okej, no. od razu. Przyjechał na Dokładnie. Śląsk, jest teraz śląskim ekologiem. Świetny facet. Nie, jak był chory, jak był małym dzieckiem, to u niego na wsi był smalec psa. Słyszałem o takich rzeczach. że to No, było no kiedyś, ludzie, tak, wiesz, tak. ludzie to mają Mi się wydaje, że to naprawdę było jakieś... normalne. Podejrzewam, że wszystkie nasze babcie jadły smalec psa. No ja Albo wtedy, większy. ja nawet nie wiem, czy ja w tej rozmowie wtedy to poruszyłem, ale ja pamiętam, że najlepszym lekarstwem na zapalenie płuc był smalec borsuka, bo jak dziś pamiętam, miałem Też 39 stopni gorączki i jak powiedzieć, że zaraz wypiję gorący smalec borsuka, to nie dość, że szybko zacząłem biegać, to wyzdrowiałem i już w ogóle tam nie wróciłem, nigdy nie wypiłem smalcu z borsuka, wiesz, więc to działa ta medycyna, ale nie tak, jak oni by sobie wyobrażali, bo są Rozumiem. rojenia. No. Ale tak, no rosół z gołębia jest chudy i po prostu wtedy polecali dzieciom chorym, faktycznie, ja byłem ciężko chory, dostałem rosół z gołębia, no i mówię. Nie wiem, kto był pierwszy, czy one z bułką, czy ja z gołębiem, bo możliwe, że to wiesz, że to one Właśnie ty jednak. sprowokowałeś to też, to był ich dobry kumpel. Razem No. zbierali bułki tam na tym placu. i Więc co? tego nie wiem. Znaczy nie, na pewno nie, bo te, co zbierają bułki, to te hopy, to był hodowlany, to szlachta, rozumiem. proszę pana. No to może ich wybrańca zjadłeś, jakiegoś takiego z wyższej półki gołębia, oni go lubili, podziwiali nawet. Każdy z nich chciał być tym. Takiego C-3PO dla Ewoków, nie? To właśnie jego im zjadłem, po prostu. No dobrze, no ale ja tak chciałem wrócić do tego, że ten dzielnicowy miał cię na oku, ty teraz przy dzieciaku grywasz na kąpie? Nie, absolutnie. Nasze dziecko nie widzi ekranu w ogóle. Nie ma dostępu do ekranów i wychowujemy go. Będziemy się starać, zobaczymy jak to wyjdzie do 3 roku życia bez ekranów. W ogóle. Bardzo słuszny. Tak, że wiesz, bo to jest przebodźcowane, to lata, wiesz, miga, te montaże są takie, wiesz, te kolory, wiesz, jak potem zainteresujesz, hej, spójrz na klocki, to w ogóle to dziecko nie będzie, to bodźce będą tak silne, że on nie będzie w stanie się skupić na klockach, więc nie chcę mu robić tyłów w życiu, że nie będzie w stanie się skupić na czymś normalnym, gdzie dopamina nie wystrzeliwuje ponad skalę absolutną, żeby mógł
czytać książki, siedzieć nad rzeczami, które będą go interesowały długo, żeby mógł się skupić. Więc będziemy się starać jak najbardziej odpowiedzialnie, wiesz, i social media wykrawać i tak dalej. Wiadomo, że to będzie ostra bitwa w szkole, no bo wiesz, jak wszystkie dzieci będą miały social media, a on nie będzie miał. No tak, ale to będzie, mówisz o szkole, kurde, ale ten etap początkowy jest bardzo ważny. Tutaj wiesz, no faktycznie pomijając już sam fakt socjalizacji, to no chociażby, żeby zostać informatykiem, warto byłoby mieć też dobre widzenie głębi, nie? A na przykład komputer w wieku dziecięcym, w niemowlęcym zaburza widzenie głębi. Jak masz te 7 miesięcy, no to gdy tworzą się więzi społeczne, zaburzasz je, ale jest taka ciekawostka, bo dlaczego tak zaczynam cwaniakować? Chodzi o to, że jakiś czas temu słyszałem, jak właśnie pani Agata Cieszyńska opowiadała po raz kolejny, że są badania o ekranach komórkowych. One są bardzo małe. No i jak idziesz normalnie ulicą, to masz, mogę się pomylić, ale o ile mnie pamięć nie myli, to jest 40 do 100 mimowolnych ruchów gałek ocznych na 20 sekund. Gdy czytasz książkę, jest ich chyba 40 do 60, a gdy wpatrujesz się w komórkę, ile? Nie wiem, 0 do 20. 4 do 8. 4 do 8. Mamy, wiesz, taki ten poziom, bo musisz się tak skupić. No. I to kiedyś jakaś fotografka przez przypadek dostrzegła, że dawała, jaka bardzo znana, ja oczywiście nie znam fotografów, więc tak tutaj specjalnie sobie zapisałem Gulmana, bo to wiesz, oprócz Louisa C.K. też nie znam innych nazwisk. No to ta znana fotografka dostrzegła na tym, że w jednej sesji, gdy dawała dzieciakom, że będzie komórka, to nagle wysuwała się broda, schylenie głowy. Już jest taki efekt. Już jest tak, że to faktycznie komórki to zło, a największe zło to świnka Pepa. To też w ogóle... słyszałem, że podobno jest zbyt mocna. I ja promuję to zawsze. Jeśli jest okazja powiedzieć, że świnka Pepa jest złem, możliwe, że powiem to więcej razy niż o gołębiach. Tak, to wróg numer 2 to świnka Podobno Pepa. Bluey jest dobry na Netflixie, że on ma mało montażu i Po jest pierwsze, spokojny. nie na Netflixie. A gdzie jest? Disney Plus. Nie, na Netflixie też jest. Tak? Tak, patrzyłem ostatnio. Dobrze. To może jest na kilku, to nie jest tak, że masz jeden rzecz. Nie, no w każdym razie tak, tylko tutaj się zagaduję, bo wiesz, Bluey to jest dotowane przez amerykański rząd, więc to nie jest taka A bajka. to nie jest australijskie? Australijski, przepraszam, widzisz, ty teraz, przepraszam, tutaj ja się powiem, chciałem powiedzieć, że Australia, bo te psy są właśnie faktycznie tam ten dużymi dingo, psami tak? Ten amerykański? Przepraszam, nie, australijski dingo. to jest chyba australijski pies pasterski, coś takiego, bo ja to kiedyś sprawdzałem, bo moje bąble to oglądają i faktycznie tam jest bakłażan, jest takim rewelacyjnym odcinkiem, wiesz. Oczywiście się teraz, ja nie przez ciebie, bo patrzę na ciebie i bredzę, szparak. Szparak, twój kumpel mówi o bakłażanie i ja po prostu teraz wiesz o co chodzi. I ja teraz kojarzę mi się z bakłażanem, przepraszam bardzo. Tak. Nie, ale jeszcze nie dotarliśmy, w ogóle nie oglądał Bluey'ego, ale już zacząłem robić taki lekki no to zachwalają ją. To informacje, gdzie nie ma dużo montażu, gdzie nie ma zbyt przejaskrawionych kolorów, gdzie to dziecko nie dostanie po prostu oczopląsu i go wykosi. No to właśnie Bluey jest zachwalany, ale tam cię sprawdzę, bo teraz... Ale cholera wie, co będzie za 2 lata popularne, co będzie, wiesz, się sprawdzało. Wiesz, to też trzeba będzie mu dozować, też trzeba będzie się potem mierzyć z jego chęcią do oglądania tego i blokowaniem mu tego, więc będzie taki kurde, no ja się czuję, czy inaczej, szykuję na bitwę o telewizor / o komputer, bo dla niego teraz telewizor jest jeszcze takim po prostu przedmiotem, który jest ciemny i stoi, bo my go w ogóle przy nim nie włączamy, więc on w ogóle nie jest zainteresowany, a nawet ostatnio widziałem, że on, jak był włączony telewizor gdzieś w centrum handlowym, on przechodził obok i miał wyrąbany na telewizor i szedł do jakichś przedmiotów, które mu się podobały fizycznych. Więc ewidentnie nie ma jeszcze asocjacji, że to jest coś, co go może interesować, może sprawdziłem australijski pies pasterski. Faktycznie, tak jak mówię, i na Disneyu teraz leci, bo patrzyłem właśnie, bo ja akurat kojarzę, że tam go oglądam, tak się zdziwiłem, ale nie neguję, że też jest na innej platformie, ale faktycznie jest to bajka zachwalana i parę osób już ją polecało, no bo ona porusza trudne problemy w dobry sposób, że tak powiem. Na przykład ostatnio widziałem odcinek o papudze, bo chodzi za mną pszczelarz młodszy i mnie papuguje. I się okazało, że to jest z odcinka, w którym papuguje dziecko tatę, znajdują papugę i ta papuga umiera. No, tak w skrócie, stary, mamy 6 minut naładowane, tak wiesz. O wow. No, powiem ci, jeszcze umierał weterynarza. To nie są takie odcinki, stare są takie, tam są odcinki, które są naprawdę poważne i osoby, które nad tym siedziały, no nie dziwię się, dostały jakąś dotację australijskiego rządu, bo to wiesz, podejść do tematu tak, żeby to dziecko zrozumiało, potrafiło przetrawić, no mój 4-latek. Emocjonalnie, żeby to udźwignąć. Wiesz, bo to nie jest takie hop, ta papuga, dziękujemy, wiesz, po drugiej stronie tęczy jest, nie? A ile ma twoje dziecko? 4 lata, 3 miesiące, a 4 lata, 3 12. Czyli taki właśnie dokładnie w tym wieku, co jest widownia Bluey'ego. No, to dlatego zaczął oglądać, bo uznaliśmy, że to ma sens, bo wiesz,
No i widzimy, że faktycznie to trafia, więc tutaj tak mogę Super. z czystym sercem polecić ci, dobry człowieku, choć... Zobaczymy, co będzie za Choć nie wiem, czy dwa jak lata. coś powiem polecać, powiem szczerze, bo już wiesz... Właśnie powiedział, że papuga umiera, więc ja nie wiem, czy ja chcę to oglądać. No cóż, no... Spoiler jest, spoiler. coś z Spoiler. papugą No ale staje takie rzeczy się zdarzają, no wiesz, no No wiem, niestety, szczególnie papugą, no. Dobrze, no, zostawmy papugi. No nie wiem, tu zadam jakieś pytanie od czapy. Co twoim zdaniem jest największą zaletą branży komediowej? Bo tu była odpowiedź. O, w tej książce. pokazuję, tu była też. Emocjonalne uwolnienie ludzi od ich do chwilowych problemów, danie ludziom samopoczucia lepszego. A dla komika? A dla komika? O kurde, chyba nie ma nic dobrego dla nas. No właśnie, ja dlatego wziąłem, bo tak podejrzewałem, że jesteś po tej stronie co John Cleese. Znaczy nie chodzi mi o film Rybka z Wanną w tym momencie, ale większość ludzi chce się przekonać, czy mają rację. A wielką zaletą branży komediowej jest to, że jeśli twoja publiczność się nie śmieje, to znaczy, że się mylisz. Okej, I to jest tak- bardzo ciekawe. Bo to prawda, to prawda. Jeżeli on No, się, ale śmiech jest automatyczne. de facto, No. śmiech jest de facto zgodą. Jest tak, że się zgadzają z tym, co mówisz, albo rozumieją to, co mówisz. Niekoniecznie muszą się zgadzać, bo możesz opowiedzieć okropny żart i ludzie się nie zgodzą, ale rozumieją, co masz na myśli. Więc tak. Znaczy dla mnie zaletą branży komediowej jest wolność. Fakt, że mogę spędzać z dzieckiem pół dnia i wiesz, i siedzieć i wiesz, fakt, że jest niania gdzieś tam w okolicy, ale ja mogę z nim pójść na spacer, wiesz, nie muszę wychodzić i spędzać cały dzień w robocie i go widywać. Oczywiście czasami wyjeżdżam i wracam, ale daje mi dużo wolności, więc dla mnie dużą zaletą tutaj jest to. Że mogę więcej czasu z dzieckiem. I mogę nawet jeżeli będę czuł, że będę potrzebował więcej czasu z dzieckiem, na pół roku odwołać występy i spędzić pół roku z dzieckiem. I uważam, że to jest ogromna wartość, dla mnie przynajmniej w tym momencie. A chciałbyś się podjąć czegoś takiego, tak faktycznie? Jeżeli dojdzie do takiego punktu, że będę czuł, że coś takiego potrzeba, to tak. Uważam, że nie jest w tym momencie potrzebne, bo nie mamy takiej sytuacji w domu, że jest to niezbędne, bo dziecko się super rozwija, jest super wszystko zbalansowane, mamy super nianie, ja i Monika też, wiesz, jesteśmy też w dobrym balansie, ale wiesz, jeżeli ja z kolei bym za dużo poświęcił siebie i na przykład przestał jeździć bez żadnego powodu, to czuję, że ja bym był nieszczęśliwy. Nie wiem, czy dziecko by chciało oglądać, czy przebywać z nieszczęśliwym ojcem. Więc na przykład, dobry przykład, Mateusz Socha. Ma teraz chyba już 2 albo 3 dzieci, już nie wiem, dzisiaj wieczorem się będę z nimi widział. I on zrezygnował na rok z jeżdżenia, właśnie żeby spędzić więcej czasu z dziećmi, bo do tej pory aż tyle jeździł, tyle występował, że nie widywał tych dzieci i chyba stwierdził, że potrzebuje więcej czasu spędzić z nimi. Nie wiem, to w sumie dzisiaj wieczorem mi powie bardziej, ale przestał i uważam, że to jest ogromna wartość. No, tak patrzę na ciebie. Kropka. Coś do dodania? Bo Nie, kropka. może kropka podkreślić tę przy zdaniu. kropeczkę, żeby dobrze, bardzo ładnie. No to jestem ciekaw, bo tak wiesz, mówiłeś o różnych dziwnych zainteresowaniach, którymi sobie zajmujesz teraz czas i wśród nich było USG Bioderek. Tak, ale to w nowym programie, to nie chcę zdradzać. A, Ale przepraszam, tak, to prawda, przepraszam, ale a prawda, to nie, to prawda. dobra. Ale ty kiedy ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Ty byłeś w Mieście Ogrodów? A czemu pan zadaje pytania? No bo skąd znasz nowe treści materiału? A nie, bo to w wywiadzie było. Ja chciałem cię jeszcze dobra. chwilę podtrzymać w niepewności. No oczywiście, że co tam. Tak. Ja A nie ty chodzę dzisiaj na- wpadasz, czy nie? Czy... Nie, ja w ogóle nie chodzę na stand-up. Rozumiem. Gardzę. Po prostu, wiesz, zapraszam tutaj tych stand-uperów, bo Ja mówię, no gardzę wiesz, podcastami, no, i więc bardzo słusznie, się wiesz, no to... zgadzam. Nie, wiesz, no nie mam czasu na takie rzeczy jak ty. Wizyta u wulkanizatora. Nie pamiętam, kiedy byłem u wulkanizatora. A na jakich oponach jeździsz? Ty, Łysych? stary, akurat to ci powiem, że wiem, na jakich jeżdżę, ale ja nawet nie mam prawa jazdy, więc to się od tego Nie masz bierze. prawa Tak, więc... Ale Dlatego nie byłeś u wulkanizatora. No. No ale psikus jest taki, to też kiedyś opowiadałem, więc pewnie ci, którzy przypadkiem mnie słuchali. Na szczęście ty nie, więc ty słyszysz to pierwszy raz. Ja na przykład pracowałem na warsztacie. Okej. I też właśnie zajmowałem się oponami i najlepsze było to, że nie miałem prawa jazdy i drugi mechanik, który był w moim wieku, też nie miał prawa jazdy, bo akurat mu odebrali i był to rewelacyjny warsztat. Ja dalej mam nadzieję, że tam samych fachowców zatrudniałem. W ostatniej audycji powiedziałem tylko o tych 2, ale nie powiedziałem, że wtedy mieliśmy trzeciego mechanika, który miał problem takiej choroby popularnej w Polsce, więc był później problem, że kto ma pojechać z autem do stacji diagnostycznej, gdy jest tu 3 takich po prostu perłowych pracowników, z których 2 nie ma prawa jazdy, a trzeci nie wie do końca, gdzie się znajduje, nie? Wow. No, więc tak, więc opony, o ile, no nie wiem, nie chcę mówić reklamy, ale wiem, jakie mam opony, bo pamiętam, bo akurat ja zamawiam opony przez to, że skoro pracowałem na warsztacie, No to jest to właśnie, jedyna się rzecz, znasz. którą się znam na samochodach, ale śmialiśmy ostatnio, bo właśnie
Gdy rozmawiałem z Bartoszem Sztyborem, to on też mówi, że on kiedyś przyjął za zamówienie, miał napisać coś o samochodach, a że tak jak ja, nie ma prawa jazdy, to tragedia, czasy nieinternetowe i szukaj, czym jest wahacz, więc, więc tak. Nie, no nie mam prawa jazdy, tylko pytam dlatego ciebie, bo tak sobie wynotowałem. Wizyta wulkanizatora. Wizyta wulkanizatora u mnie to jest bardziej bezpieczeństwo w pracy, BHP, no bo ja muszę jeździć tyle kilometrów, co muszę jeździć, to musisz mieć dobre opony, dobre auto, w sensie sprawne auto i żeby ono jeździło, więc to dlatego wulkanizator. No, skoro jest bezpieczeństwo, to też jest higiena. No to Skoro jest już tym przy gorzej. higienie jesteśmy, no więc sprawdźmy, czy myliłem się przedstawiając się tu. Czy prawdą jest, że nie musisz ładnie pachnieć, a jednak chcesz? Skąd to wziąłeś? Z czego to jest Żona, wyjęte? no, Z którego żartu? no nawet nie jest wyjęte z żartu, bo po prostu wieść gminna niesie, że ty pachniesz sam dla siebie, bo małżonka straciła przed laty zmysł powonienia. To prawda, moja żona straciła w laboratorium chemicznym. Ja właśnie chciałem wiedzieć, czym się sztachnęła, bo moje źródło Nie mam też nie pojęcia, pamiętało. jakimś kwasem, bo wiesz co, ja ci pokażę, to nie będzie widać, ale to jest, jak masz jakąś chemiczną substancję, ona mi to tłumaczyła, to jak ona paruje, to nie możesz włożyć nosa nad nią, tylko musisz tak ręką sobie nawiewać. I często w laboratorium oni robią tak, że dobra, szybciej będzie tak, i ona się jakimś mocnym kwasem, który właśnie tam w jakąś reakcję wszedł, sztechnęła i wypaliło te wszystkie w nosie. Właśnie dlatego pytam czym, bo ja znam zasady, bo akurat bywałem w laboratorium. Też i czy ty pracowałeś we wszystkim, co wspomniałem? Jesteś listonoszem, To- wulkanizatorem, też w To laboratorium Części nie pracowałeś? mogę powiedzieć, ale miałem parę dziwnych zawodów i akurat w laboratorium Byłeś bywałem. laborantem też? Studiowałem, bo na Co paru... studiowałeś? No to może wiesz, później ci powiem, ale różne tajemnica? rzeczy, wiesz, różne rzeczy studiowałem. W każdym razie miałem kiedyś gościa w labie, to był mój ulubieniec. No jak mówisz, są zasady pewne bezpieczeństwa, Tak. są nawiewanie zapachów i taka bardzo prosta, że nie bierzemy butelki kwasu od góry, jeśli nie ma zawleczki. A kolega chyba na kwasie azotowym 5 postanowił sprawdzić dlaczego. O kurde. Do dziś nie wiemy, jak się mu udało. I to był człowiek, który kiedyś, i to o ile mnie pamięć nie myli, bo mówię, to było 20 parę ładnych lat temu, sproszkowany, o ile się nie mylę, kwas siarkowy sobie dał radę w nim narysować słoneczko, bo się nie pocił na szczęście, bo gdyby się pocił, to by raz tylko narysował. Wow! Tak, ale no więc... No ale mówię, spytam, bo wiem, że w farmacji twoja partnerka pracuje, małżonka, no i chciałem się studiowała, dowiedzieć, nie? wiesz, gdzie do tego wypadku doszło, bo mnie To to doszło interesowało. z tego co ja kojarzę, Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, czyli GUMED? Danzig. Danzig, tak. Staropolskie miasto. Bardzo, tak. Więc tak, tam. Ale to mówię, i tak mi opisywała, że to nie było najgorsze, bo sam wiesz, jeszcze są pipety w laboratorium i powinieneś mieć taką gruchę, która ci zaciąga. No to może w Ameryce mają, wiesz, to... A w Polsce część Wiesz, studentów, tak, No właśnie zasysa. mówię, więc tutaj raczej to w Ameryce, na bogaty I- kraj takie coś jest. Jej koleżance, jej koleżanka się zaciągnęła za mocno kwasem jakimś, tu już nie powiem jakim, i dostała takich zmian wewnątrz przełyku, że nowotwór jej się wytworzył. No to Przez to widzisz. zaciągnięcie. Nic jej się nie stało, ale wiesz, też takie rzeczy. Więc to BHP jednak w labie, jak to tu ładnie mówisz, to już widać, że pracowałeś w laboratorium, jest bardzo potrzebne, bo może się skończyć takim brakiem węchu jak u mojej żony, albo poparzeniami jak twojego kumpla, tudzież koleżanki mojej żony. Czy to kumpel? No rozumiem, znajomy. Jeszcze, wiesz, to tak też nie Jaki róbmy znajomy? scen, no wiesz, no. Niepełnosprawny jakiś. Był no tyle, no nie no tak, może wiesz, no i tak wyjątkowo dużo ty mnie dzisiaj pytasz, wyjątkowo ci dużo odpowiadam, bo mieliśmy za krótkie nagranie, ale no miałem parę tych zawodów i faktycznie w tym laboratorium byłem i ostatni raz jak byłem, to raz mi się zdarzyło, że też z takich BHP miałem iść na imprezę, akurat koncert, był Metalmania wtedy w Katowicach, więc wiadomo było, że będę spożywał, bo przyjechał znajomy z Białegostoku, no i co dostajemy w laboratorium? Chloroform. No a generalnie po chloroformie to lepiej nie zaciągnąć się papierosem i lepiej nie pij, bo jak generalnie dolejesz sobie kropelkę do wódeczki, to już nie musisz więcej, nie? Więc siedząc po parach, tak parę ładnych godzin, to powiem ci, że na imprezy szedłem trzeźwy, nie? Na wszelki wypadek, bo jak faktycznie pierwsze spożycie, to tak było czuć, że odcinka się zaczyna. Nic nie było. No, więc tak, więc takich przygód mieliśmy troszkę, ale pytam o ciebie, bo to jest ważniejsze rzeczy, powiedz mi, jakie, oprócz użycia mydełka, bo wierzę w to, że to zrobisz, Tak, absolutnie. plany na przyszłość masz, skoro głosik twierdził, że musisz żyć, bo masz tyle do zrobienia. O, wow. Ale pamiętam ten głosik. Tak? Tutaj to chyba muszę ludziom kontekst wyjaśnić. No, po to ty po się to mają odnosisz internet. Będziesz do- miał kliki.
no ale ludzie nie będą nawet gdzie tego szukać, wiesz, masz 6 godzin różnych programów, czy 7 i wiesz, ludzie będą szukali tego. No więc tak, kiedyś leciałem w samolocie, który wszedł w ogromną turbulencję i na serio myślałem, że zginę i gdzieś poczułem właśnie taki głos wewnątrz, ale jak wyszedłem z tej turbulencji, że powiedział, że musisz przejść, masz tyle do zrobienia, wyszedłem z tej turbulencji i było takie, że nie wiem co dokładnie, że takie, ale co? I takie było, kurde. I wiesz, było takie poczucie chęci przeżycia, ale bez absolutnie żadnej podstawy. I co mam jeszcze do zrobienia? Nie mam pojęcia, stary. Ja ostatnio wręcz ostatnio usiadłem i nie wiem, czy już nie wyczerpałem wszystkich już questów z życia. Że już tak usiadłem i takie, chyba już wszystko zrobiłem. I nie wiem, czy mam coś dalej robić. Ja wiem, czy... że książki nie chcesz pisać, nie? Bo to tak się... Książki? Od książki się tak odżegnywałeś kiedyś. Nie, chyba nie chcę pisać książki. Nie czuję potrzeby wewnętrznej pisania książki. Raczej bym jakiś scenariusz napisał. Wiesz, jakiś mam ochotę pójść w filmowo-serialowe rzeczy. To mnie bardziej by jarało. Ale na razie, wiesz, gdzieś tak zobaczyłem, że opowiedz tak, kiedyś mi zadała dziennikarka Dzień Dobry TVN pytanie, że stand-up i co dalej? I ja się tak wnerwiłem na nią, bo to jest takie, ja mówię, a pyta pani reżyserów też? Jakby, Koterskiego wtedy konkretnie wymieniłeś. O, no dziękuję ci bardzo. No, że reżyserów pani pyta, że reżyseria i co dalej? I serio, teraz też dochodzę do takiego punktu, że stand-up jest tak, kurde, jeszcze głębiną, wiesz, rowem mariańskim, gdzie jeszcze można się zanurzyć o tyle bardziej i odkryć jeszcze tyle rzeczy, że jeszcze takie rozdrabnianie się na kolejne rzeczy inne może być po prostu stratą czasu. Czyli do 70, tak jak mówiłeś, chciałbyś, tak? Przynajmniej. No serio, przynajmniej chciałbym jeszcze do 70, nawet dalej, jeżeli mi zdrowie pozwoli, występować i jeździć po Polsce i się bawić dobrze. A jeśli scenariusz to taki bardziej stand-up, komedia, czy może jakiś dokument, ale tak, żeby pokazać, nie wiem, wesołe aspekty szalonej rzeczywistości, nie? Nie, mam kilka pomysłów na różne seriale i tak sobie po prostu tak sobie dłubię, tak sobie na razie do szuflady i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale takie mam pomysły, jeden jest science fiction, jeden jest taki bardziej życiowy, jeden jest taki bardziej, no nieważne, nie będę wymieniał, ale są różne takie, wiesz, żeby się dało zrealizować w Polsce, żeby nie wymagało 40 miliardów budżetu. No dobrze, tak pytam, bo wiesz, szykując się tutaj, czytałem sobie też jakieś książeczki obok i właśnie były na przykład tematy o tym, co się sprzedaje, czy nie sprzedaje, no bo twoje podcasty się świetnie sprzedają i kiedyś na przykład dużo poważniejszej literatury Peter Schneider chciał zmienić jakby optykę w Niemczech i postanowił napisać opowiadanie o ludziach, którzy ratowali Żydów w Berlinie. Aha. I kompletnie mu nie siadła książka. Dlaczego? Bo wydanie takiej książki sugerowało, że jednak uratowano kilkaset osób i obalało hipotezę, że można było stawić opór, że bierność nie była, wiesz, wynikiem tego. Więc tak patrzę, bo ty właśnie, wiem, że to tak brzmi od czapy, ale chodzi mi o to, że ty ruszasz tak, bardzo takie trudne tematy i trafiasz, wiesz o co chodzi. Ja bardziej na tej zasadzie, że no wiesz, no ruszyłeś jednak w główce, nie? Że tam się tak. Ruszyłeś tam bezpłodność. I tak dlatego szukam, jak chcesz, ten film, serial, chciałbym cię wybadać. Wiesz co, nie wiem sam jeszcze. Wiesz co, na co życie pozwoli. Ale to nie jest też tak, bo to też jest ciekawe, że on właśnie sobie wymyślił, mam wrażenie, trochę, a tutaj ja nie wymyślam, tu mi się życie dzieje po prostu. A nie, bo to on właśnie znalazł, że było takich osób troszkę. Tak. I w ogóle to się nie sprzedał w Niemczech, bo oni zaburzali całkowicie, wiesz, ten obraz. Oni mają dysonans, nie mieliśmy wyboru. No wiesz, a tutaj jednak był wybór, nie? I się okazuje, że można było się oprzeć. Tak, to totalnie od czapy było, ale lubię tak, przynajmniej fajną minę to masz. fajne, Ludzie takie robią minę, bo tak zawsze sprzedam coś, żeby wyglądało, że coś powiedziałem ciekawego. Wiem, że na wycieczkę cię po mieście nie oprowadzę, to ci tak dałem, wiesz. Ja też, to mnie tak rozczuliło, jak ja przeczytałem to, myślę tak, ty myślisz, że mam bardzo dużo czasu. Tak, bo tutaj był taki jeden młody, obiecujący komik. Tak, jak się nazywa? Wiesz co, nie wiem, no wczoraj miał urodziny. Czy miał urodziny? Wczoraj miał urodziny, był tu 2 piętra wyżej. Maciek Adamczyk może? Brawo. A Adamczyk miał przedwczoraj urodziny? Wczoraj. O kurwa, muszę zadzwonić do niego. Dziękuję ci, że mi powiedziałeś. Bo dzisiaj jest 14. Dzisiaj jest 13. Nie, no to wczoraj, 12 miał, no. Bo dzisiaj ma Fidel. Rocznica urodzin Fidela Castro jest dzisiaj. Bo ja go zawsze pamiętam, Maćka, że dzień przed Fidelem. O wow, to muszę zadzwonić do niego. Maciek jest jednym z takich jak to się nazywa, tradycyjnych ludzi, że zawsze dzwoni do mnie w urodziny. Że większość teraz wyśle ci SMS-a, na Facebooku ci coś napisze, nagra ci wiadomość, a on zawsze dzwoni. Więc Maciek jest jednym z ludzi, do których trzeba też zadzwonić. No dlatego tak, wiesz. Dzwoniłeś? Ja napisałem, bo ja jestem taki, wiesz co, ja już... Ale ja zapomniałem, ja jestem dzień później, więc dzięki tobie. Wytnij to, żeby nie było... Nie ma tak. Jak już jest Maciek się pojawi, bo tak dziwiłem się, że nie zapamiętałeś, że to on nas piknął. Tak, on nas piknął oczywiście, ale nie wiedziałem, że myślałem, że jakiś inny komik, że tam się, wiesz... Nie, no tu był, bo to przecież pisałem, że zaszedł wyżej niż Fidel, bo to wiesz, bo w tym budynku Fidel też był.
Fidel Castro był w tym budynku? No tak, to jest w ogóle historia. To proszę posłuchać podcastu z Maćkiem Adamczykiem, gdzie przybliżam sam historię. Poważnie, ja ci zaraz pokażę, gdzie był. Ale co on tu robił? Bo proszę pana, pan nie jest w przypadkowym domu. Pan jest w domu, który Jakaś willa był... to jest, no. Tak, to był dom dla zaprzyjaźnionych. Notabli z zaprzyjaźnionych narodów. Aha. No, I to to nie była jest taka to, wielka willa dla takich to jest ludzi. dawna willa prezydenta Katowic przedwojennego, no ale tę historię A. przybliżę ci może jeszcze. I Wow, to bardzo ciekawe, bardzo tak, ciekawe. no i on uciekł tutaj na imprezę stąd. To jest w ogóle legenda miejska, która jest faktem. Pokażę ci, z którego okna wyskoczył. Fidel Castro uciekł stąd na imprezę? Tak, no bo ludzie nie pamiętają, że Fidel nie był zawsze stary, nie? No wiem. Był wysportowany facet, który grał w kosza. Dzień później, kiedy grał z Wisłą w Krakowie, kiedy mówią, że o jak słabo grał, no nie mógł dobrze grać, kiedy w Katowicach do rana miał bardzo ważne tematy do załatwienia na mieście, a że to nie były epoka mediów społecznościowych. Tutaj niedaleko jest komisariat, no nie mogli biednego Fidela znaleźć. Przyjechał sobie, bo uciekł, wywieźli go maluszkiem i nad ranem. Ale to jakieś 70 lata, 60? 72. 72, wow, bardzo ciekawe. No, proszę To pana. słuchaj, bardzo ciekawe. No ale już kończąc, kiedy w końcu pojawi się nagranie z roastu Maćka Adamczyka? Bo kiedyś tak się odgrażałeś, że ono trafi do netu. Weź mnie w nerwia, ja pierdzielę, my żeśmy zrobili, jest to nagranie i żeśmy usiedli i oglądali to z innymi komikami i część komików powiedziała, nie, to trzeba wyciąć, to jest słaby mój żart, ten żart mi się nie podoba, a w tym źle wypadam, a ten już bym w dzisiejszych czasach nie powiedział, to wywalmy i się nagle robi sieczka, a ja mam takie, stary, no to jesteśmy my sprzed lat, tacy byliśmy, weź, zaakceptuj siebie jakim byłeś, ale nie, tego nie możemy i to nie poszło. Nie będę mówił kto, została zablokowana publikacja tego roastu Maćka Adamczyka, na czym bardzo ubolewam, bo nie był super, ale był pierwszym roastem, jaki zrobiliśmy w Polsce, chyba w 2011 albo 2010 roku, wiesz, i był w piwnicy na 40 osób, które się świetnie bawiły, my się też świetnie bawiliśmy i wiesz, był pokraczny, był czasami zbyt grubą No tak, krechą no. jechany, był czasami po prostu zły, ale taki był czas, my się uczyliśmy tego, więc kurde, no. Dlatego nie wiem. Wspaniale, nigdy. dostałeś energię do występu, więc tymi pięknymi słowami zachęcającymi do akceptacji siebie takim, jakim byliśmy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję i serdecznie. do następnej razy. Następnej razy. No może to grać. Ja przepraszam, sprawdziliśmy, myliłem się, to faktycznie były dziwki, więc zwracam honor redakcji. I tym optymistycznym akcentem kończymy, a ja zapraszam wszystkich do subskrybowania naszego kanału. Hej! Warszawiak i opozycjonista. Opozycjonista? Tak. Okej. Czy ja mam jeszcze raz już? Ja cię Nie, przedstawię. No to jeszcze raz. drugie słowo mnie zdziwiło. Ja cię dlatego mówię, poczekaj. Ja cię